Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Jak wynika z doświadczeń personelu medycznego, wirus najczęściej atakuje układ oddechowy. Na pewno taki pacjent może się spodziewać narastającej dużej duszności, uporczywego kaszlu. Taki pacjent może gorączkować. Nie jeden pacjent zgłaszał, że problemem jest przejście paru metrów, a dodatkowo zaburzenia smaku, węchu. Pacjent wtedy nie spożywa posiłków, słabnie na sile. Medycy przyznają, że u niektórych pacjentów choroba może mieć fatalny przebieg. Na oddział intensywnej terapii trafiają pacjenci w najgorszym stanie, z bardzo ciężką niewydolnością oddechową. Tacy, którzy wymagają wentylacji inwazyjnej. Nigdy nie widziałam takiego nasilenia chorób infekcyjnych, które dawałyby tak ciężkie powikłania i tak ciężkie zapalenia płuc. Lekarze ostrzegają, że pomimo luzowania obostrzeń sanitarnych, wirus SARS-CoV-2 nadal jest aktywny. COVID się prawdopodobnie nigdy nie skończy. Luzowane są obostrzenia, ale osobiście czekam tylko, kiedy będzie 4. dawka szczepionki, bo pójdę natychmiast się zaszczepić i cała moja rodzina jest zaszczepiona również. To, co możemy zyskać, bo możemy zyskać życie. Ja jestem 3-krotnie szczepiona w kierunku COVID. Tak jak i w innych chorobach zakaźnych, gdzie lata szczepimy i jednak wystrzegamy się tych chorób, nie? A tutaj na pewno lżej by się przechodziło, dla większości przynajmniej pacjentów. Osoby, które chorowały na COVID-19 często skarżą się na długo utrzymujące się powikłania. Ich skutki są bardzo poważne. Najczęściej są to powikłania związane z osłabieniem, z brakiem, tak mówiąc kolokwialnie, energii, z dusznością, z zaburzeniem równowagi, pamięci, koncentracji i orientacji czasami też w przestrzeni. 52-letni Piotr Wójciński z Włocławka przed chorobą był uznanym mechanikiem samochodowym. COVID-19 zniszczył jego układ nerwowy. Dziś z trudem chodzi i ma problemy z mową. Ręce mi opadły w pewnym momencie, to były jajca. Opadają mi ręce, nie mam siły ich podnieść. Siedzę pod samochodem w kanale i nie mogę nic zrobić, nie? No, trudno. Wyczołgałem się z niego, poszedłem na fotel odpocząć i to był koniec pracy. No niestety są tacy pacjenci. Mówimy wtedy o tych takich poważniejszych powikłaniach. Wspomniałam o udarze mózgu na przykład, więc niejednokrotnie ci pacjenci mają niedowłady, mają afazję, czyli problemy z mówieniem. Straciłem część swojego życia i ta strata codziennie rośnie. No jest jedna prosta rzecz, to jest bardzo prosta rzecz, związana z zaszczepieniem się i to pozwala uniknąć tych objawów, nawet jeśli osoba zaszczepiona zachoruje. Najczęściej te objawy są zdecydowanie mniejsze i powrót do zdrowia jest o wiele bardziej szybszy. W ogrodnictwie Alex, które działa w południowo-zachodniej części Polski, dbanie o zdrowie roślin to absolutny priorytet. Gdy wybuchła pandemia COVID-19, nikt nie miał wątpliwości, że o własne zdrowie też trzeba zadbać. Jak pojawiła się możliwość zaszczepienia, to było pierwsze, co po prostu zrobiliśmy. Każdy z nas dobrowolnie udał się na szczepienie, wiadomo, rocznikowo, pierwszy mógł szef. Ja szczerze mówiąc czekałem na tę szczepionkę z tego względu, że akurat w rodzinie miałem 2 przypadki i to młodych ludzi, powiedzmy moich rówieśników i też z tej branży. No, niestety już ich nie ma, odeszli, nie? Dziś pracownicy nie wyobrażają sobie, jak funkcjonowałoby gospodarstwo, gdyby nie byli zaszczepieni. Jak zauważają, narażaliby nie tylko klientów, ale funkcjonowanie całej firmy. Tutaj przychodzi dużo osób, także nie mogliśmy narażać ani siebie, ani nikogo innego, tym bardziej naszych dzieci. No nie było szans, żeby gdzieś tam zachorować i to wszystko by musiało stać. Musi ktoś tu cały czas pracować, kwiaty podlewać, dbać o to. Personel nie stanowi jakiejś dużej grupy, że powiedzmy tam kilka osób może wypaść i funkcjonuje to. U nas stanowi to problem, nie? Z tego względu, no, że powiedzmy pewne prace, które są przydzielone do tych poszczególnych osób,
jakby wypadają i no później jest luka i tego się już nie da nadrobić w czasie, nie? No zaszczepiłam się dlatego, bo żeby czuć się bezpiecznie. No sama siebie też chronię, żeby siebie nie zarazić niechcący. No w domu mam starszych ludzi, teściów, no i żeby oni też nie umarli wcześniej niż to konieczne. No tak jak o zdrowie, o rośliny też trzeba dbać, także roślina zachoruje, wykonujemy szereg różnych zabiegów, to tak samo z naszym zdrowiem, prawda? To wszystko jakoś musi funkcjonować. Puste klasy, brak możliwości spotkania się z kolegami, nauka tylko przez internet. Tak wyglądały szkoły, zanim pojawiły się szczepionki przeciwko COVID-19. Szkoła to uczniowie. Szkoła powinna tętnić życie. Niestety brak uczniów nie napawał do radości. To znaczy tak, na pewno ten moment, kiedy dostaliśmy informację, że można się szczepić, że to uchroni przed chorobą, spowodował powstanie nadziei po prostu na to, że będzie normalnie kiedyś. Wszyscy czekaliśmy na ten moment, kiedy to nastąpi. Już sam fakt, że jeżeli dzieci są w klasie, to ja jestem w stanie dotrzeć do tego dziecka. Nauka zdalna zabierała nam możliwość tego kontaktu, więc ja czułam taki niedosyt, że ja zrobiłam połowę tego, co bym zrobiła na lekcji. Normalność wróciła do szkół dopiero, gdy nauczyciele i uczniowie mogli się zaszczepić przeciwko COVID-19. Jak mówią, dziś jest znacznie lepiej. Myślę, że dzięki szczepieniom wróciliśmy do szkoły, do nauczania stacjonarnego, do normalnego funkcjonowania szkoły. Ja sama jestem szczepiona 3 razy i uważam, że powinniśmy się szczepić dla naszego bezpieczeństwa, dlatego żeby dalej być razem, a nie w izolacji, bo zarówno na starszych i na młodszych to źle wpływa. I tęskniłam, może to śmiesznie zabrzmi, tęskniłam za szkołą, tęskniłam za koleżankami w pracy, za tymi przerwami, za tym gwarem, po prostu zwyczajnie za ludźmi. Kuba sporo podróżuje, każdy wyjazd niesie jednak ryzyko, że może zarazić się COVID-19. Zdecydował więc, że zaszczepi się przeciwko tej chorobie. Dzięki temu chroni siebie i innych. COVID-19 najbardziej zagraża osobom starszym. Babcia Agnieszka dobrze o tym wie, dlatego sama jest zaszczepiona. Zaszczepiłam się i czuję się bezpieczna i jestem z tego powodu zadowolona i nie zaraziłam się COVID-em. Ale szczepionka chroni nie tylko podczas spotkań z bliskimi. Na co dzień w pracy mam bardzo dużo kontaktu z ludźmi z zewnątrz, z petentami między innymi, a dzięki szczepionce ryzyko zarażenia siebie lub innych zmalało. Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy się zaszczepić, szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, dzieci. Znałam osoby, które zmarły w wyniku COVID-u i przechodziły go bardzo ciężko, także trzeba się zaszczepić. I tylko czekam, żeby mój rocznik był na 4. dawkę i lecę się zaszczepić. Ksiądz Arnold Nowak z parafii w Kamieniu Śląskim był jedną z pierwszych osób w swojej miejscowości zaszczepionych przeciwko COVID-19. Jeśli chce ludzi zaprosić do kościoła, jeśli chce ich odwiedzać w domu, jeśli chce sprawować sakramenty, zwłaszcza spowiedź, która jest związana z takim intymnym spotkaniem dosyć blisko siebie, to sam muszę dać poczucie bezpieczeństwa, że każdy, kto wchodzi w kontakt ze mną, może czuć się bezpiecznie, więc uważałem to, zresztą byłem przekonany do szczepienia od początku, ale dodatkowo uważałem to, że jest to mój obowiązek jako duszpasterza po to, żeby ludzie w kontakcie ze mną czuli się bezpiecznie. Jak przyznaje ksiądz Arnold, nie wszyscy się jednak zaszczepili. Część osób zapłaciła za to najwyższą cenę. Podzieliliśmy się na 2 grupy. Jedna twierdzi, że nie ma żadnej pandemii, nie trzeba się w ogóle szczepić, nie trzeba się w ogóle izolować. I druga grupa, która mówi, lepiej się zabezpieczyć, lepiej myć ręce, lepiej się zaszczepić, bo życie, zdrowie jest najważniejsze. Dziś większość parafian jest zaszczepiona. Dzięki temu ksiądz Arnold może bez przeszkód ich odwiedzać lub odprawiać dla nich uroczystości w kościele. Na pewno wolałbym więcej odprawiać ślubów niż pogrzebów.
a wiele z tych pogrzebów, które w czasie pandemii żeśmy odprawili, mogłyby zostać odprawione za kilka czy kilkanaście lat.